freedom. We take the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy, jakby tak powiedzieć, o kontynuacji spotkania z devami, które była we Frankfurcie w Niemczech. Ja wam już taki jeden filmik nagrałem, który był od Frogiego związany z spotkaniem z devów. No i mniej więcej wam też tam powiedziałem, jak mnie to spotkanie wyglądało i z tego też coś tutaj, jakby tak powiedzieć, co się dowiedziałem i wysłuchałem z tego, co oni tam mówili. No i też mieliśmy parę rzeczy, które mogliśmy zobaczyć oczywiście na jego tutaj filmiku, który wrzucił na YouTubie. Lecz jakiś czas temu, dokładnie chyba dzisiaj, tak, żeby was nie skłamać, to przepraszam was, to nie to, to będzie później. Była informacja dotycząca, tak, dzisiaj było rano, jeżeli chodzi o deweloperskie takie pytania, które oni już tutaj dali nam po prostu wgląd na Discordzie, jakie były pytania oficjalnie. Nie musieliśmy tam się dociekać dokładnie, o co tam chodziło, poza tym, co tam ten oczywiście nam pan z Wietnamu opowiadał. Ale były takie pytania, czy dodacie VIP 19? Po wielu dyskusjach zdecydowano się wkrótce dokonywać system VIP. Skupiłem się tylko na zwiększeniu premii dla VIP, ale także na oferowaniu większej opcji personalizacji dostosowania do potrzeb gracza. Obejmie to efekty artystyczne dla motywów miast, marszów, teleportacji, nie tylko podkreślam honor gracza. To będzie to, co wam pokazywałem na filmiku ostatnio, że będziecie po prostu mieli taką opcję, mając VIP 19, czy takie opcje wizualizacyjne. Ale tutaj piszą, że też nie tylko, że też premie dla VIP-ów, więc premie jakieś się pojawią, tylko jakie to będą, jeszcze nie wiemy. Niby tam odrzucali, że nie będzie jakichś, wiecie, dodatkowych do obrażeń, czy tam więcej do leczenia, że będą jakieś inne opcje. Zobaczymy, jakie to będą. Drugie pytanie było, jakie są przyszłe plany dotyczące T6 lub T5 jednostek, jak w Call of Dragons. Wielokrotnie omawialiśmy ten temat i przeprowadzaliśmy szeroko zakrojone badania. Obecnie nie mamy żadnych planów wprowadzenia tych aktualizacji. Gracze mają wysokie oczekiwania co do nowych doświadczonych związanych z rozgrywkami na polu bitwy. Na przykład era broni palnej z muszkietami i innymi popularnymi broniami mogłaby znacząco wpłynąć na pole bitwy. Naszym wyzwaniem jest zintegrowanie tych elementów i systemy walk w Rise of Kingdoms. Więc to, co jak kiedyś rozmawialiśmy, oni zaczynają bardziej pchać się, jakby tak powiedzieć, podobne rzeczy jak Call of Dragons, czyli widzą, że w Call of Dragons na przykład tam ataki dystansowe się skutkują, czy tam ataki magiczne, ogólnie walki jakby tak dystansowe, tam Call of Dragons naprawdę wypalają i to gameplay u nich pod tym względem jest niezły. Więc zaczynają coś wprowadzać tak podobnego w Rise of Kingdoms, bo zdają, że biorą, jakby tak powiedzieć, te takie dobre rzeczy z Call of Dragons, bo oni dużo rzeczy już wzięli i dużo mamy w grze, które nie było w Rise of Kingdoms od początku, a wzięli to po prostu z Call of Dragons, bo tam to wypaliło. Jakie są dalsze plany dotyczące obrażeń od uderzenia? Czy zostaną one zastosowane do wszystkich rodzajów wojsk, czy też pozostaną dostępne wyłącznie dla piechoty? Stopniowo rozszerzamy style walki dowódców, rodzaje obrażeń, w tym wprowadzamy obrażenia od ciosów, aby uczyć rozgrywkę na polu bitwy Rise of Kingdoms bardziej strategiczną. Zapewniam, że nie wprowadzimy zbyt wielu nowych stylów ani rodzajów obrażeń. Naszym celem jest utrzymanie ich na odpowiednim poziomie, aby uniknąć nadmiernych złożoności gry. No, jak widzieliście, tam wprowadzają jakieś True Damage, Mighty Heal, no ogólnie jakieś tam zmianki będą wprowadzać na pewno, ale jak będą to dramatyczne, czy tak na przykład klasa będzie miała jakiś tam swój, powiedzmy, damage, może coś oni tutaj robią. Zresztą widzicie, że ostatnio wyszła opcja delty, czyli obrażeń od kontrataku. No coś planują, tylko jak to będzie się wszystko wgrywać, jeszcze nie mamy. Przechodzimy dalej do kolejnego pytania. Przepaść między nowymi doświadczonymi graczami powiększa się. Jak zmierzacie utrzymać grę interesującą dla obu typów graczy? No i tu jest mądre pytanie. Kwestia ta była głównym tematem naszych ostatnich dyskusji. Naszym obecnym planem zakłada pomoc nowym graczom w nadrobieniu zaległości poprzez jednorazowe wydarzenia. Niektóre z rozważanych przez nas opcji obejmują zaoferowanie nowym graczom możliwości testowania swoich dowódców po osiągnięciu etapu KVK 3. Dostosowanie systemu muzeum, zmodyfikowanie systemu progresji, aby pomóc nowym graczom szybciej odblokować te jednostki T5. Zaprojektowanie szybkiej ścieżki do nadrabiania zaległości w progresji wyposażenia. Wszystkie te pomysły są wciąż w fazie projektu. Planujemy plany tak szybko, jak to będzie możliwe. Podzielimy się z nimi ze społecznością graczy. Czekam również na wasze opinie na temat tej koncepcji. Czyli mają jakieś tu plany, to co już wcześniej kiedyś rozmawialiśmy, że reset na KVK 3 dowódców z KVK 1 i KVK 2, związane z tych, wiecie, złote głowy i tak dalej, że będziemy mogli tych dowódców potem wykorzystać
te rzeczy będziemy wykorzystać na KVK3, gdzie mamy już dowódców SOG-u. Tutaj widzę, że nad GIR-em też chcą planować, ale to wszystko jest dalej w fazie, jakby tak powiedzieć, projektu. Oni dalej to jeszcze nie mają jakichś tam konkretnych odpowiedzi. Piąty, jak działa dobieranie gracza Ark Ozyrys, czy prowadzi to nierówne wyników? Matchmaking w Ozyrysie bierze pod uwagę wiele czynników, w tym moc, czas gry, liczbę rejestracji punktów zabójstw, czyli to, co wam wtedy mówiłem na ostatnim filmiku, że też tutaj mają, jakby tak powiedzieć, takie też mają takie podejście. Kiedyś jeszcze jeden z deweloperów na WhatsAppie mi napisał, no tam jeszcze może ekspertyzy, gear dowódców, ja mówię, coś tutaj mu się pomieszało, bo to na Arce nigdy nie było brane pod uwagę. Dowiem się, że w rzadkich przypadkach, takich jak pauza, obecny system dobierania graczy może dawać wątpliwe wyniki, ponieważ w dobieraniu graczy w Arce Ozyrysa bierze udział wiele sojuszy, gubernatorów corocznie podchodzimy do wprowadzenia zmian. Planuję jednak uzyskać mechanikę, dodając więcej wskaźników oceny, aby poprawić dokładność wyników dobierania gracza. Czy w związku z rosnącą popularnością e-sportu rozważaliście stosowanie większej liczby oficjalnych turniejów lub ligi poza Arką Ozyrysa i Osiris League? Czyli to, co też wam mówiłem, że tam jakieś plany były, że mają jakieś tutaj opcje w głowie. No i odpowiedź jest tak, że cieszę się, że wszyscy lubią Osiris League i Grand Prix. Badamy nowe kierunki, takie jak tryb Champions of Olympia 5 vs 5, które wciąż jest zmodyfikowane, oraz bitwy na mniejszą skalę, takie jak wersja Liga Ozyrisa 15×15 trwające 30 minut na mniejszym polu bitwy. Czekamy również na sugestie dotyczące innych formatów. Dlaczego musimy usunąć wszystkie nasze zasoby podczas migracji? To jest właśnie jedno z tych pytań, które tam też gracze zadawali na miejscu. Wymóg ten został wprowadzony przede wszystkim po to, aby umożliwić handel samym między królestwami na dużą skalę. Czy możliwe jest zaimplementowanie skrótu dla znaczników z wcześniej postawionych tekstów, na przykład naciśnięcie X w celu umieszczenia znacznika z napisem piłka tutaj. Czyli tak jak wam mówiłem, że na niektórych już Championach Olimpii można to zaznaczać, ale oni to na przykład chcą, że na przykład bal będzie w tym miejscu i jednym kliknięciem od razu na przykład ten mark się pojawia i piszesz bal, jeżeli wcześniej sobie go ustawisz. Bardziej chodzi mi o takie, wiecie, szybsze działanie podczas walk, żeby nie wpisywać, nie przemieniać, żeby to było po prostu działało dużo szybciej. Dodaliśmy funkcję szybkiego oznaczenia w niektórych trybach gry, takich jak Olimpia, gdzie oznaczenie jest kluczowe w mniejszych, szybkich bitwach. Jednak w bitwach kafelowych priorytetowo traktujemy znaczniki sojuszy i koalicji, aby zminimalizować przeciążenie informacji podczas bitwy na dużą skalę, zapewniając skuteczność komunikacji poleceń. Czyli wprowadzili to gdzieś, ale tutaj tego KVK nie planują, głównie będzie polegać na znacznikach koalicji. 9. pytanie, czy stworzycie w grze narzędzie do przeglądania wszystkich przedmiotów? To wam też mówiłem, że rozważają tą opcję, czyli to już przerabialiśmy. 10. pytanie, czy w grze będzie widoczny podział na ofiary T4, T5? Posiadanie szczegółowych danych jest niezbędne do podjęcia decyzji przywódczych. Obecnie nie planujemy wprowadzać takiej funkcji bezpośrednio do gry. Dostępne są jednak narzędzia społecznościowe i innych firm, które pomagają graczom w tych obliczeniach. No tak, pomagają graczom w obliczeniach. Wiecie, jakie to są pomoce, nie? Zdajecie sobie sprawę, jakie to są pomoce. Blizzard. Zawsze coś tam wymyślisz. Znaczy Blizzard, przepraszam, Lili, zawsze coś tam wymyślisz. No, to są po prostu statystyki, które gracze robią, tak? Śledzenie danych w grze, ponieważ w podstawie ankiet przeprowadzania w społeczności nie wszyscy gracze popierają ten pomysł. Wielu uważa, że dodanie bardziej szczegółowych statystyk w grze mogłoby zwiększyć presję na graczy i członków królestwa. Czy będziemy można grać za pomocą myszki, klawiatury na tabletach lub telefonach? iPhone, iPady, telefony z Androidem, tablety obsługują bezpośrednio wprowadzanie danych za pomocą myszy, klawiatury. Pytanie brzmi, czy połączenie myszy, klawiatury do urządzenia mobilnego zapewni takie same wrażenia ze sterowania jak w przypadku wersji Red Kingdoms PC, w którym skróty klawisze przyciski myszki obecnie wydają się, że jest to trudne technicznie i może być niemożliwe? What? Ktoś tu odjechał. Jak często grasz w grę, czy jest konkretny obszar gry, w szczególności się poprawić. Zarówno jak twórcy, jak i gracze giną z naszej zespół jest świadomy problemów, które gracze zauważają, a inne, które zwracają na szczególne układy. Na przykład styl artystyczny gry, nie podawanie się przestrzegach w porównaniu do współczesnych produktów, problemy z opóźnieniem podczas bitew na dużą skalę. Doświadczenie mobilne może nie być takie płynne jak na PC, różne doświadczenia z napisami. Ogólnie oni tu już opowiadają bardziej o tym
właśnie jak to wygląda, jeżeli chodzi o grę na PC, a na telefonie. Nie będę ukrywał, na PC się gra dużo lepiej i to bez dwóch zdań. Tego nie zmienię, niestety, ale jest wygodnie grać na PC. Niby tam na klawiatura i myszka da się podłączyć pod Androida, na jakiś tablet, może to ma jakiś sens, nie wiem, ja nie grałem nigdy tak, ale Lilith daje coraz więcej takich informacji, takich z prostego względu. Lilith zaczyna widzieć, że Age of Empires Mobile się zaczyna coraz bardziej pojawiać na horyzoncie i coraz więcej chodzi głosów o tym, że ta gra będzie niezła. I dlatego zaczynają tak bardziej chuchać, dmuchać i pchać i graficznie też się, jakby tak powiedzieć, tutaj bardzo chronić i rozwijać to, bo no widzą, że coś jest nie tak, że to nie jest to samo, więc będą przez cały czas coś tutaj rozwijać. A na koniec filmik wyjdzie akurat parę dni już po tym, więc niektóre streamy już prawdopodobnie będą, ale tu wam pokażę ogólnie, jeżeli ktoś nie ma dostępu do Discorda Rise of Kingdoms, wprowadzili takie celebracje przed 6 urodzinami Rise of Kingdoms. Od 3 do 8 września będą prowadzone live'y, gdzie będziecie mogli sobie robić giveaway z wykrzyknikiem i na przykład spróbować $100, jakby tak powiedzieć, zdobyć. Jest 10 gdzieś tam takich kodów do rozdania na każdym streamie. Plato już miał stream dokładnie na nasz czas 2 w nocy, ale mamy zaraz parę takich czasów na nasze godziny, gdzie raczej Polacy będą mogli sobie skorzystać. Są też tam Wietnamcy, z Arabii, Portugalia, Anglia 2 razy, jest Cheesegoose, Apokaliptę, Rosja, Turcja, Spanisz. No są tacy streamerzy, jedni z takich większych streamerów, gdzie tutaj jakby tak powiedzieć, no można się jakby tak powiedzieć zgłaszać. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzicie, że tu jest 40 Polaków zaznaczyło swoje, jakby tak powiedzieć, gotowość, więc widzę, można zobaczyć, ile tu jest graczy z zagranicy, ile z Polski, ile tu jest też anglojęzycznych. Naprawdę to fajna opcja, fajna rzecz, może się uda wam wygrać, więc jeżeli macie tam taką możliwość, to próbujcie swoich sił. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko, co miałem dla was. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Jeżeli możecie, oglądajcie też filmiki z World of Warcraft, komentujcie, czy coś jest fajnego, czy chcielibyście coś zobaczyć, bo to pomalutku zaczyna ruszać i się dziać. Trzymajcie się, hejo!